Cześć, witaj na kanale Freak Toys. Z okazji premiery drugiego sezonu serialu Daredevil Odrodzenie postanowiłem zrecenzować dwie figurki wzorowane na pierwszym sezonie tego serialu, a są to Daredevil oraz Punisher z serii Marvel Legends. Zapraszam na recenzję. Zanim wyciągniemy te figurki, rzućmy na początek okiem na opakowania, w których zostały zamknięte. Dominują tutaj ciemne kolory, co odzwierciedla mroczny klimat serialu. Na górze po lewej stronie umieszczone zostały loga serii figurek Marvel Legends. Poniżej nich znajdują się transparentne okienka, przez które widać nasze figurki oraz załączone do nich akcesoria. Natomiast po ich prawej stronie umieszczono nazwy tych bohaterów. Na samym dole opakowania umieszczone zostało logo serialu Daredevil Born Again oraz logo producenta tych figurek, czyli Hasbro. Po obróceniu w lewą stronę zauważymy małe grafiki prezentujące naszych bohaterów, a z prawej ich większe odpowiedniki. Na odwrocie natomiast, poza tymi samymi niesamowitymi grafikami, znajdziemy też krótkie opisy postaci. W przypadku Daredevila brzmi tak. Jakim prawnikiem jest Matt Murdock? Naprawdę dobrym. Matt Murdock to wybitny prawnik na co dzień, walczący o sprawiedliwość dla tych, którzy nie są w stanie osiągnąć jej sami. A jeżeli chodzi o Punishera, to mamy tutaj, kiedy jego rodzina zostaje zamordowana w wyniku przestępczego spisku rządowego, weteran piechoty morskiej USA Frank Castle staje się mściwym strażnikiem i sojusznikiem Daredevila. Oczywiście, gdy ich interesy się pokrywają. I to tyle, jeżeli chodzi o te opakowania, a więc teraz je otwórzmy i sprawdźmy, jak te figurki prezentują się bez nich. Chwilę po wyciągnięciu tych figurek z opakowania przechodzimy do mierzenia wielkości. Jak dobrze wiesz, figurki serii Marvel Legends tworzone są w skali 6 cali, a więc sprawdźmy zatem teraz, jak to przełożyło się na wysokość tych figurek w centymetrach. Otóż Daredevil i Punisher to około 16,5 cm. Natomiast porównując tą dwójkę, zauważymy, że Punisher jest delikatnie wyższy od Daredevila, ale wcale mi to nie przeszkadza, a nawet wolę, żeby tak było. Do porównania tych figurek przygotowałem też dwie inne figurki w dwóch różnych skalach. I dzisiaj zaczniemy od skali 7-calowej, którą reprezentować będzie Deathstroke z serialu Arrow od DC Collectibles. Natomiast skalę 6-calową reprezentować będzie stary dobry Spider-Man z serii Marvel Legends od Hasbro. I tutaj również potwierdza się, że wielkość tych figurek jest odpowiednia, ponieważ są niższe niż skala 7-calowa, a do tego świetnie pasują do pozostałych figurek serii Marvel Legends. A poza tym duet Punishera i Spidermana już niedługo będziemy mogli zobaczyć w filmie Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, a dokładniej 31 lipca. Daj znać koniecznie w komentarzu, czy wybierasz się na ten film do kina, bo ja zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o akcesoria, to znajdziemy ich tutaj kilka. Dla Daredevila są to dwie dodatkowe wymienne dłonie, z czego jedna to pięść, a druga rozluźniona. Na szczęście też nie zabrakło tutaj podstawowej broni diabła z Hell's Kitchen, czyli pałek szturmowych, które również są świetnie pomalowane. Do pałek dodano też linkę, która nie jest drucikiem i niestety nie ustawimy jej w dowolnym kształcie. Ten jest nadany odgórnie i po jakiejkolwiek ingerencji wraca do swojego pierwotnego ustawienia. Mimo wszystko fajnie można ubogacić tą figurkę na półce. U Punishera dzieje się już troszeczkę więcej, a więc też mamy dwie dodatkowe wymienne dłonie, z czego jedna to pięść, a druga przeznaczona jest do trzymania broni, a tych są aż 3. Pierwszy jest toporek, który widzieliśmy w serialu. Frank zrobił tam z niego niezły użytek. Druga broń to nóż taktyczny, prawie jak u Rambo. A trzecia to pistolet, prawdopodobnie Glock z podpiętym magazynkiem. Tak się składa, że też zostawiłem sobie jeszcze jedną broń od poprzedniej figurki Punishera wzorowanej na serialu Netflixa, którą posiadałem w swojej kolekcji, a jest to karabin M4, który ubogaci jeszcze bardziej ten arsenał. A więc jak sam widzisz, te akcesoria są świetnie dopasowane do tych bohaterów i w zupełności wystarczają. Przegląd detali zaczniemy od Daredevila. Na kolorystykę kostiumu składają się głównie czerwony oraz szary. Maska, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych elementów, wygląda jakby była wykonana z materiału przypominającego Kevlar. Dolna część twarzy jest odsłonięta i od razu widać tutaj podobieństwo do Charlie'ego Coxa. Nie zabrakło też małych, ale wyraźnych rogów oraz czerwonych oczu. Dopasowany pancerny kombinezon pokryty został widocznymi panelami ochronnymi, co sugeruje ochronę przed uderzeniami i cięciami. Rękawice zostały dodatkowo wzmocnione i przystosowane do walki wręcz.
Spodnie są integralną częścią kombinezonu, a na lewym udzie zauważymy ładownicę do przechowywania pałek szturmowych. Możemy je tam umieścić bez większego problemu. Kolana posiadają dodatkowe panele ochronne, podobnie jak wysokie taktyczne buty, które dostosowane są do walki, a zarazem lekkie do wykonywania parkouru. Poziom wykonania twarzy Punishera jest niesamowity i nie da się go pomylić z nikim innym. To po prostu miniaturka Johna Bernthala. Zaczesane do góry włosy, groźna mina i szeroki nos zostały odwzorowane tutaj idealnie. Kostium to czarny mundur taktyczny, na który nałożona została taktyczna kamizelka z nadrukowaną klasyczną białą czachą. Na podwiniętych rękawach można dostrzec małe naszywki, z czego na lewej ręce zapewne jest to symbol jego dawnego oddziału, a na prawej taktyczna flaga Stanów Zjednoczonych. Pas dostosowany jest do ostrej walki. Znalazły się tutaj 4 ładownice z magazynkami, kabura na broń oraz pochwa na nóż. Niestety toporka tutaj nigdzie nie schowamy. Czarne spodnie zostały wzmocnione na kolanach, a ich nogawki zasłoniły wysokie cholewki taktycznych butów. Wygląd tych dwóch figurek to wielki plus i naprawdę nie ma się tutaj do czego doczepić. Hasbro w tym aspekcie spisało się wzorowo. Pozowalność tych obu figurek jest bardzo do siebie zbliżona, a więc pokażę je na Punisherze. A więc głowa znajduje się na podwójnym stawie kulkowym. Dzięki temu możemy pochylić głowę mocno w dół, unieść mocno do góry, a do tego pochylić na boki, a także obracać dookoła. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym, jak zauważyłeś, znajduje się również tutaj staw motylkowy. Ponadto możemy też obrócić ramieniem w bicepsie dookoła, zgiąć w łokciu, gdzie znajduje się podwójny staw, a także obrócić w nadgarstkach dookoła, a także pochylić w przód i odchylić w tył. Talia ruchoma jest w 2 punktach i pierwszy znajduje się tuż pod klatką piersiową, a drugi w pasie. Ten pierwszy to również staw kulkowy, dzięki czemu mamy tutaj bardzo ładny zakres ruchu, natomiast tym drugim możemy obracać talią dookoła. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki. Poza tym też możemy obracać w udzie, dookoła. No i oczywiście zginać w kolanie, gdzie znajduje się podwójny staw. Tutaj wszystko bardzo ładnie pracuje. No i oczywiście ruchome nogi. Do góry może nie za dużo, ale w dół czy na boki już jak najbardziej tak. A więc jak widzisz, jest to dosyć standardowa pozowalność jak na serię Marvel Legends, ale tutaj jak najbardziej się sprawdza. Podsumowując, ten duet wypadł niesamowicie, począwszy od detali i malowania poprzez akcesoria i dosyć dobrą pozowalność. Dla mnie osobiście jest to strzał w dziesiątkę, więc i taka będzie ich ocena. 10 na 10. Oby więcej takich figurek. Daredevila zakupiłem na District Zero za 141,90. Natomiast Punishera kupiłem na Amazonie za 117,39 i uważam, że jak najbardziej było warto, ponieważ robią piorunujące wrażenie. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!